Cześć, witam Was w mojej serii Archeo, w której dla przypomnienia będziemy budować kartę graficzną VGA, która będzie mogła współpracować ze starymi mikroprocesorami 8-bitowymi. W pierwszym odcinku tej serii przedstawiłem Wam w skrócie założenia, jakie mną kierowały i co chcę osiągnąć. Także począwszy od tego odcinka bierzemy się do pracy, no i spróbujemy zbudować taką kartę graficzną. Jak pamiętacie, jednym z pierwszych kamieni milowych, które chciałem osiągnąć, było zbudowanie generatora impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że bez prawidłowego wygenerowania impulsów synchronizacji żaden monitor nie będzie w stanie wyświetlić obrazów, w związku z tym nasze dalsze wysiłki spełzłyby na niczym. W związku z tym w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zbudować, wydaje mi się, że całkiem fajny i bardzo uniwersalny układ generatora impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. Tutaj od razu chciałbym zastrzec, że oczywiście jest bardzo dużo możliwości, które prowadzą do tego samego celu, a więc wygenerowania tego typu impulsów, stąd też ja przyjąłem pewne dodatkowe założenia, a mianowicie założyłem sobie, że ten mój układ generatora impulsów musi być bardzo uniwersalny, a to znaczy, że musi być programowalny. Dlaczego? Dlatego, że jednym z moich celów jest przejście z wyjścia Composite na wyjście VGA, a to z kolei będzie wymagało zmiany timingów impulsów synchronizacji, a więc później, żeby nie przebudowywać całego układu elektronicznego, potrzebuję właśnie układ programowalny, który będzie mógł generować impulsy synchronizacji o niemalże dowolnych parametrach. Dodatkowo oczywiście ta programowalność jest bardzo miłą i pożądaną cechą, dlatego że umożliwia ona uzyskanie wielu bardzo ciekawych efektów graficznych. No i tutaj oczywiście mógłbym pójść kompletnie na łatwiznę i użyć na przykład dedykowanego układu scalonego typu 6845, który był bardzo popularny w latach 80., no ale ponieważ ten mój projekt ma mieć także pewien walor edukacyjny, w związku z tym chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób zbudować tego typu układ z pojedynczych układów logicznych TTL serii 74. To też da mi jeszcze jedną ciekawą możliwość, a mianowicie odniesienia się do licznych internetowych projektów tego typu kart i sposobów, w jakich ich autorzy podeszli do rozwiązania problemu generowania impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. No a więc bierzmy się do pracy. No to zacznijmy od początku, czyli kilka słów na temat tego, czym ta synchronizacja w ogóle jest i dlaczego jej potrzebujemy. Jak wiemy, każdy monitor, niezależnie od technologii, w jakiej jest wykonany, wyświetla dwuwymiarową siatkę pikseli. Ta dwuwymiarowa siatka pikseli ma gdzieś swój początek, no i wyświetlając obraz, musimy w jakiś sposób poinformować monitor, gdzie on się rozpoczyna. No i do tego celu właśnie służą nam impulsy synchronizacji. Bez nich monitor widziałby tylko ciągły strumień danych, nie wiedząc, gdzie jest jego początek, a gdzie koniec. W efekcie mogłoby to prowadzić do bardzo ciekawych efektów, co częściowo widzieliśmy na starych monitorach CRT. Brak prawidłowego rozpoznawania impulsów synchronizacji powoduje zniekształcenie wyświetlanego obrazu, jego przesuwanie, scrollowanie i inne nieciekawe efekty. A w przypadku współczesnych monitorów brak prawidłowej synchronizacji powoduje, że żaden obraz w ogóle nie jest wyświetlany. Stąd też jako minimum potrzebujemy mieć znacznik informujący o tym, że rozpoczynamy wyświetlanie nowej ramki obrazu. I ten znacznik to nic innego jak impuls synchronizacji pionowej. W przypadku starych monitorów lub telewizorów obraz był wyświetlany z częstotliwością 50 ramek na sekundę, a więc te impulsy synchronizacji pionowej pojawiały się 50 razy na sekundę. Współczesne monitory oczywiście dysponują o wiele wyższą częstotliwością odchylania, stąd też te impulsy synchronizacji pionowej pojawiają się znacznie częściej. Także dla sygnałów w standardzie np. PAL te impulsy synchronizacji pionowej pojawiają się z częstotliwością 50 Hz, ale już dla obrazu VGA pojawiają się z częstotliwością 60 Hz. Stąd też widzicie, że nasz układ generowania impulsów synchronizacji musi być programowalny, ażeby wspierać różne standardy wyświetlania obrazu. Impuls synchronizacji pionowej informuje monitor o rozpoczęciu wyświetlania nowej ramki obrazu. Teraz musimy jeszcze przesłać informację o początku wyświetlania linii obrazu. Jest to niezbędne, dlatego że w przypadku np. starych monitorów CRT rozdzielczość pozioma nie jest dokładnie zdefiniowana. W trakcie kreślenia linii po prostu przesuwa się wiązka elektronów, której intensywność jest modulowana przesyłanym sygnałem wideo. No i teraz to, jaką mamy rozdzielczość poziomą, będzie zależało oczywiście od jakości np. luminoforu, ale także od pasma przenoszenia wzmacniaczy wizji. Im jest ono wyższe, tym oczywiście potencjalnie możemy uzyskać większą rozdzielczość poziomą. Również w przypadku współczesnych monitorów bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której rozdzielczość pozioma matrycy np. LCD jest inna niż rozdzielczość przesłanego obrazu. To oczywiście wymaga odpowiedniego przeskalowania obrazu, ale z drugiej strony nakłada to na nas konieczność poinformowania monitora, kiedy rozpoczyna się wyświetlanie nowej linii obrazu. I w tym celu właśnie musimy przesyłać dodatkowo impulsy synchronizacji poziomej. Taki impuls informuje monitor o początku wyświetlania kolejnej linii obrazu. No i oczywiście częstotliwość impulsów synchronizacji poziomej
poziomej będzie zależała od liczby wyświetlanych linii obrazu, ale także od częstotliwości wyświetlanych ramek, a więc częstotliwości impulsów synchronizacji pionowej. No i tak jak już mówiłem, dla standardu PAL częstotliwość impulsów odchylania pionowego wynosi 50 Hz, natomiast częstotliwość impulsów odchylania poziomego wynosi 15 625 Hz. Wynika ona z pomnożenia tej częstotliwości odchylania pionowego razy liczba linii w standardzie PAL. Ale na przykład, jeżeli wyświetlamy obraz w standardzie VGA, to ta częstotliwość impulsów odchylania poziomego już jest zdecydowanie wyższa i przekracza 31 kHz. No więc znowu widzimy, że w zależności od tego, co chcemy wyświetlać i w jakim standardzie, musimy przeprogramować generator impulsów odchylania pionowego i poziomego. Na szczęście nie musimy dokładnie wchodzić w szczegóły generowania tego typu impulsów, dlatego że one są doskonale opracowane na różnych stronach internetowych, m.in. tych, które tutaj właśnie widzicie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to bez problemu znajdzie je na tych stronach. Natomiast my skupimy się tylko na tym, co jest istotne do tego, ażeby zbudować poprawnie działający układ generowania impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. Jak spojrzymy na stary monitor CRT, to zauważymy, że lampa kineskopowa nie jest idealnie płaska. Ma m.in. troszeczkę zaokrąglone brzegi, a to powoduje, że obraz wyświetlany przy brzegu takiej lampy jest troszeczkę zniekształcony. W przypadku zwykłego obrazu telewizyjnego to nie ma aż takiego dużego znaczenia, natomiast ma to olbrzymie znaczenie, jeżeli wyświetlamy obraz generowany przez komputer. Dlatego, że przy brzegach część na przykład tekstu byłaby nieczytelna. Wobec tego twórcy komputerów rozwiązali ten problem w prosty sposób, wprowadzając taką ramkę dookoła tego wyświetlanego obrazu. To, co tutaj widzicie. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie w standardzie PAL długość trwania jednej linii jest zdefiniowana na 64 mikrosekundy. Jednak czas poświęcony na aktywne wyświetlanie obrazu to tylko około 52 mikrosekundy. W dodatku różne telewizory do tego czasu podchodziły w sposób bardzo liberalny. W efekcie mogłoby się zdarzyć tak, że część wyświetlanego obrazu znalazłaby się poza obszarem lampy kineskopowej. Stąd też również w takim sygnale wprowadzono ramki poprzedzające, jak i kończące wyświetlanie linii. Czyli tak jak tutaj widzimy, czas trwania jednej linii to około 64 mikrosekundy w standardzie PAL. Taka linia może zaczynać się z sygnałem synchronizacji poziomej, który ma czas trwania około 4,7 mikrosekundy, po czym następuje pewien odcinek czasu, w którym możemy właściwie przesyłać obraz, ale zwykle tego nie robimy, ponieważ on mógłby nie być wyświetlany poprawnie na monitorze czy telewizorze. Następnie mamy ten odcinek czasu, w którym jest aktywnie wyświetlany obraz, który trwa około 52 mikrosekundy, po czym mamy front port, a więc znowu pewien odcinek czasu, w którym możemy przesyłać dane o obrazie, ale zasadniczo nie powinniśmy tego robić, dlatego że one mogą być niepoprawnie wyświetlane przez monitor. No i w ten sposób widzimy, jak zbudowana jest pojedyncza linia obrazu. Widzimy, że nie jest to specjalnie skomplikowane. Bardzo podobnie, a właściwie identycznie wygląda to w standardzie na przykład VGA, tak jak tutaj widzicie. Jedyna różnica polega na tym, że ten czas skreślenia jednej linii ulega znacznemu skróceniu i w związku z tym wszystkie inne czasy również ulegają proporcjonalnemu skróceniu. Zupełnie podobnie sytuacja wygląda w przypadku synchronizacji pionowej. Tutaj również mamy górny i dolny brzeg ekranu, w związku z tym dobrze jest pominąć część wyświetlanych linii. Stąd też ta struktura synchronizacji pionowej wygląda bardzo podobnie. Składa się z właściwego impulsu synchronizacji pionowej, którego czas mierzymy w liczbie linii poziomych, czyli jest on wielokrotnością 64 mikrosekund. Następnie kilka linii tworzących górną część ramki obrazu sobie pomijamy, po czym następuje określona liczba linii, które chcemy wyświetlać, które tworzą ten nasz właściwy obraz, po czym znowu pomijamy ileś tam linii tworzących dolną ramkę obrazu. Tak jak tutaj to widzicie na tym uproszczonym rysunku. Z tego opisu mogłoby się wydawać, że generowanie impulsów synchronizacji jest jakimś skomplikowanym procesem, podczas kiedy tak naprawdę jest ono bardzo proste. W tym moim pierwszym odcinku, w którym Wam mówiłem o założeniach tego projektu, padł jeden z bardzo ciekawych komentarzy od użytkownika Elektroda, czyli pewnie Kamila, dotyczący możliwości później implementacji tego mojego projektu w układzie FPGA. Być może właśnie ostatni odcinek tego cyklu poświęcę implementacji tego zaprojektowanego układu w FPGA, natomiast pomyślałem, że może fajnie będzie Wam pokazać, że to, o czym mówimy, jest tak naprawdę banalnie proste, a jest szczególnie banalnie proste do realizacji przy pomocy współczesnych mikrokontrolerów. Dlatego ja nie będę zaczynał od FPGA, bo to by było pójście na łatwiznę, ale pokażę Wam projekt, który umieściłem w jednej ze swoich książek, który umożliwia przy pomocy mikrokontrolera Xmega wygenerowanie obrazu w standardzie PAL albo VGA. Ponieważ jak widzicie, w tym generowaniu synchronizacji tak naprawdę chodzi wyłącznie o precyzyjne odmierzanie czasu, w związku z tym, używając mikrokontrolera, naturalnym kandydatem do generowania tych impulsów będzie oczywiście timer. Sprytne użycie timera spowoduje, że właściwie każdy mikrokontroler
mikrokontroler jest w stanie całkowicie sprzętowo wygenerować impulsy synchronizacji pionowej i poziomej. No to zacznijmy od generowania impulsu synchronizacji poziomej. W tym celu wykorzystam sobie oczywiście timer i mogę go zaprogramować tak, ażeby okres pracy tego timera był równy czasowi wyświetlania pojedynczej linii obrazu. W tym przypadku czas trwania pojedynczej linii wynoszący 64 mikrosekundy będzie mi określać zawartość rejestru per timera. A więc muszę sobie skonfigurować timer w taki sposób, ażeby po wystąpieniu zdarzenia overflow, czyli po przekroczeniu tego czasu 64 mikrosekundy, odpowiedni pin wyjściowy był w stanie niskim, co rozpoczyna mi generowanie impulsu synchronizacji poziomej. Teraz wykorzystam kolejny feature dostępny praktycznie w każdym timerze, a mianowicie rejestr porównań. Po zadanym czasie powinienem skończyć generowanie impulsu synchronizacji poziomej. W związku z tym muszę sobie do rejestru na przykład CCA wpisać określoną wartość. No i teraz jeżeli licznik timera zliczy mi do tej wartości, to następuje zmiana stanu pinu wyjściowego, a więc on ulega deaktywacji i w ten sposób jestem w stanie precyzyjnie, sprzętowo generować impuls synchronizacji poziomej o zadanym czasie trwania. No to teraz przydałaby nam się jeszcze tylko jedna rzecz. Mówiłem Wam, że po tym impulsie synchronizacji poziomej następuje pewien czas, przez który nie powinienem wysyłać obrazu, dlatego że jest duża szansa, że on nie będzie poprawnie wyświetlany przez monitor CRT. Czyli mamy tutaj ten czas backport. W związku z tym dobrze by było precyzyjnie określić, kiedy powinno rozpocząć się tworzenie właściwego obrazu. I w tym celu mogę wykorzystać kolejny kanał porównania. Tak jak tutaj widzicie, mam rejestr CCB, który jest kolejnym rejestrem, którego zawartość jest porównywana z bieżącą zawartością licznika. I działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy licznik zliczy mi do tej wartości, a więc do momentu, w którym powinno się rozpocząć właściwe tworzenie obrazu, timer może mi na przykład wygenerować przerwanie i obsługa tego przerwania będzie odpowiedzialna za wysyłanie danych o obrazie. No i to wszystko. Jak widzicie, generowanie impulsów synchronizacji poziomej jest banalnie proste. No to teraz musimy jeszcze wygenerować impulsy synchronizacji pionowej. Tutaj sprawa tak naprawdę jest jeszcze prostsza. Dlaczego? Dlatego, że mówiłem Wam, że te czasy trwania poszczególnych elementów wyświetlania obrazu są liczone w wielokrotnościach czasu trwania poszczególnych linii obrazu. A więc kolejny timer, który generować mi będzie impuls synchronizacji pionowej, musi zliczać linie, czyli impulsy synchronizacji poziomej generowane przez ten timer, o którym Wam przed chwilą mówiłem. W jaki sposób to zrobić? No to już zależy oczywiście od mikrokontrolera. Na przykład w Xmegach czy nowych AVR-ach mamy coś takiego jak Event System, a więc taki pewien podsystem I/O, który umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy różnymi układami peryferyjnymi mikrokontrolera. W związku z tym mogę sobie kanał Event System skonfigurować w ten sposób, że zdarzenie overflow z tego timera generującego mi impulsy synchronizacji poziomej będzie generować impulsy taktujące licznik, który z kolei będzie odpowiedzialny za generowanie impulsów synchronizacji pionowej. No i tak jak tutaj widzicie, ja sobie wykorzystuję kanał 0 Event System. Zdarzenia overflow z tego timera TCC0 będą przekazywane i będą zliczane przez timer TCC1, czyli analogicznie zaczynamy od aktywacji pinu odpowiedzialnego za generowanie sygnału synchronizacji poziomej. Jego stan jest niski. Następnie licznik zlicza kolejne linie. Ilość tych zliczanych linii określa mi czas trwania impulsu synchronizacji poziomej. On się kończy w momencie, kiedy wartość CNT jest równa rejestrowi CCA. Teraz powinienem sobie jeszcze odczekać kilka linii, które tworzą analogicznie ten okres backport, które mogą być nieprawidłowo wyświetlane na monitorze, ale to już mogę zrobić w samej procedurze tworzenia obrazu. Następnie tworzę sobie obraz, tworzę sobie te elementy związane z frontport, no i cały cykl mi się tutaj powtarza. W tym przypadku, jak widzicie, zawartość rejestru per timera generującego impulsy synchronizacji pionowej określa mi liczbę wyświetlanych linii, a ta jest oczywiście zależna od standardu. Ona będzie inna w standardzie PAL, NTSC lub VGA. Czyli jak widzicie, technicznie wygenerowanie tych impulsów przy pomocy współczesnych mikrokontrolerów to naprawdę dosłownie kilka linii kodu i nie stanowi to żadnego problemu. Żeby się o tym przekonać, że to wszystko poprawnie działa, ja sobie tutaj zmontowałem taki prosty układ elektroniczny. Ten kod, który Wam przed chwilą pokazałem, będzie odpowiedzialny za generowanie impulsów synchronizacji. No i jak widzicie, ja sobie podłączam tutaj oscyloskop. Rzeczywiście widzę pojawiające się impulsy synchronizacji poziomej oraz impulsy synchronizacji pionowej. Co więcej, jak sobie to teraz podłączę do monitora, to tak jak widzicie, ten monitor prawidłowo rozpoznaje te impulsy. Na razie jeszcze nic nie wyświetla, bo nie ma specjalnie co, ale widzi, że te impulsy synchronizacji generowane przez mój układ są absolutnie poprawne. No i w tym całym jeszcze zamieszaniu nie powiedziałem Wam, jak podłączyć wyjście z tej Xmegi pod wejście VGA monitora. No więc szybko nadrabiam ten błąd. Ja sobie tu jak zwykle wykorzystałem gogle, wpisałem VGA connector pinout, no i mam przykładowe właśnie
właśnie rysunki wyprowadzeń sygnałów VGA. No więc jak widzicie, wśród tych wszystkich sygnałów mamy oczywiście 3 sygnały kolorów red, green, blue, a dodatkowo mamy rozdzielone impulsy synchronizacji H-sync, czyli synchronizacja pozioma, oraz V-sync, czyli synchronizacja pionowa. No i właśnie na te piny 13 i 14 muszę podać właśnie te wygenerowane wcześniej impulsy synchronizacji. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że monitor przyjmuje impulsy synchronizacji w standardzie TTL, wobec tego mogę wyjścia XMEG podpiąć bezpośrednio pod te wejścia gniazda VGA. Także ja sobie tutaj zmontowałem potworka, jakiego widzicie. Na szczęście standardowe przewody łączeniowe jakoś magicznie pasują do męskiego gniazda VGA. W związku z tym podłączyłem sobie wszystko tak, jak widzicie na tym rysunku. Może to nie wygląda pięknie, ale działa. Ja sobie dodatkowo pod wejście red wyprowadziłem kolejny sygnał z mojej XMEGi. Dzięki temu mogłem sobie zaobserwować jakiś wygenerowany obraz. To jest dokładnie to, co widzicie tutaj na ekranie. Takie wzorki testowe. To dodatkowo potwierdza, że wszystko elegancko działa. Zresztą co ma nie działać, skoro jest to bezpośrednio kod przykładu z mojej książki. Także jak widzicie, w przypadku wejścia VGA sprawa jest banalnie prosta. No to teraz spróbujmy przerobić ten program tak, ażeby obsługiwał on standard PAL. W tym celu musimy przede wszystkim zmienić timingi. Tak jak Wam powiedziałem, w standardzie PAL czas trwania linii wynosi 64 mikrosekundy, a więc prawie 2 razy dłuższy niż w standardzie VGA. No i oczywiście dodatkowo zmienia nam się szerokość impulsów synchronizacji, części aktywnie wyświetlanego obrazu itd., Więc ja sobie tutaj te parametry czasowe zmieniłem. Dodatkowo w tym moim przykładzie dotyczącym wyświetlania obrazu w standardzie VGA rozdzielczość pionowa wynosiła tylko 400 linii. To było związane z ograniczeniami ilości pamięci w mikrokontrolerze XMEGA. W związku z tym każda linia była wyświetlana podwójnie. W standardzie PAL tego nie potrzebuję. W związku z tym muszę sobie tutaj zakomentować jedną linię, która była odpowiedzialna właśnie za to podwójne wyświetlanie każdej linii obrazu. I teraz muszę zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie zwolnić wyświetlanie pikseli, bo jeżeli tego nie zrobię, to w tym momencie będę miał na przykład 200 linii obrazu, ale te linie, mimo że trwają 64 mikrosekundy, będą sprawiały wrażenie, jakby były o połowę krótsze, dlatego że wszystkie piksele będą wyświetlane 2 razy szybciej niż być powinny. No i to zwolnienie akurat jest bardzo proste do zrobienia, dlatego że w tym celu muszę tylko zmniejszyć baud rate interfejsu UART, który wykorzystuję w trybie SPI, tak, żeby on wolniej wysyłał piksele do monitora. To akurat żaden problem, zwiększam dzielnik, tak jak tutaj widzicie, no i wszystko powinno zagrać. Ponownie odpalam oscyloskop, sondy są podpięte pod te wyjścia H i V sync, po to, żeby zobaczyć, czy wszystko jest generowane poprawnie. Wydaje się na oko, że tak. Jedyne moje takie zainteresowanie to jest wzbudza ten impuls synchronizacji poziomej, bo widzicie, że w trakcie jego trwania wyświetlane są tylko 3 linie poziome. W standardzie PAL chyba powinno ich być 5. Dla większości monitorów to nie będzie miało większego znaczenia, ale ja dla formalności to poprawię. Tym bardziej, że to jest tylko kwestia zmiany jednej linii kodu, więc nie ma problemu. Poprawiłem to, jak widzicie. Teraz chyba się już wszystko zgadza. Jak widzicie, częstotliwości z grubsza mi się też zgadzają. Ja mówię z grubsza, dlatego że ta moja XMEGA jest taktowana z wewnętrznego zegara RC, więc on nie jest specjalnie precyzyjny i ta częstotliwość może mi się tutaj trochę rozjechać. Te moje parametry też tylko są tak z grubsza ustawione, ale tym się nie przejmujemy. Monitor powinien wykazywać wystarczającą tolerancję dla tego typu drobnych zmian. Ja ten sygnał ciągle doprowadzę do monitora poprzez wejście VGA. Mój monitor powinien się dostosować do tej bardzo niskiej częstotliwości impulsów odchylania poziomego. No i zobaczcie, ja sobie tutaj w menu wybieram informacje o bieżącym trybie, no i rzeczywiście widzicie, że przez wejście VGA doprowadziłem sygnał i tym razem monitor rozpoznaje, że on ma zdecydowanie niższą rozdzielczość, więc powinno być ok. To mniej więcej odpowiada sygnałowi w standardzie PAL. No to zobaczmy, jak to wygląda. No, mam mniej więcej taki sam obraz. On jest troszeczkę przesunięty, dlatego że nie chciało mi się pracować dokładnie nad tymi czasami front i back port, dlatego ten obraz może nie jest specjalnie idealny, ale to mi w niczym nie przeszkadza, bo chodzi mi tylko po prostu o sprawdzenie, czy synchronizacja działa tak naprawdę. No i jak widzicie, ten obraz tak lekko drży i faluje. To jest częściowo związane z aliasingiem, z urządzeniem nagrywającym, ale częściowo jest to związane z jitterem zegara XMEGI. Tak jak Wam powiedziałem, ta XMEGA jest taktowana z wewnętrznego generatora RC, a on cechuje się całkiem sporym jitterem. To powoduje, że o ile średnio jest ona taktowana zegarem 32 MHz, to kolejne okresy zegara mogą się różnić czasami nawet o kilka nanosekund. No i to w efekcie prowadzi do tego, że te piksele wyświetlane są czasami lekko poprzesuwane, no i w efekcie ten cały obraz drży. Gdybym taktował tą moją XMEGę z kwarcu, to wszystko byłoby ok. Ja już to wcześniej sprawdzałem. Ci z Was,
którzy czytali moją książkę, to dokładnie wiedzą, na czym ten problem polega. Także żebyście widzieli dokładnie to falowanie, to ja sobie tutaj powiększyłem fragment obrazu. No i rzeczywiście widzicie, że to nie wygląda specjalnie dobrze. Tak naprawdę w rzeczywistości to wygląda lepiej niż to, co widzicie w tej chwili na ekranie, a jest to związane z tym, że skoro występuje jitter zegara, to znaczy, że te piksele w kolejnych ramkach są poprzesuwane czasami o kilka nanosekund, co zmienia pozycję, jakieś tam ułamki milimetra, no i w efekcie powoduje takie drżenie obrazu. Ja sobie jeszcze tutaj dla zabawy przełączyłem to wyjście z Xmegi generujące obraz pod kanał niebieski wejścia RGB, no i widzicie, że w tym momencie widzę dokładnie ten sam obraz, tylko w kolorze niebieskim. To jest dosyć oczywiste. Gdybym sobie podłączył pod wejście zielone, to widziałbym to samo na zielono. Ale to ciągle jeszcze nie jest obraz PAL, więc spróbujmy podłączyć to wyjście do wejścia monitora, które obsługuje złożony sygnał wizyjny. No i tutaj napotkamy na drobny problem. Mianowicie, skoro jest to złożony sygnał wizyjny, to musimy złożyć informacje o tworzonym obrazie łącznie z informacjami o impulsach synchronizacji. No to zacznijmy od impulsów synchronizacji. Musimy stworzyć złożony impuls synchronizacji, który będzie się składał z impulsów synchronizacji poziomej i pionowej. W jaki sposób to zrobić? Tutaj znowu nie wdając się w szczegóły, oczywiście mamy kilka różnych metod do dyspozycji, natomiast chyba jedną z najprostszych, chociaż niedoskonałych, jest złożenie tych dwóch impulsów synchronizacji razem przy pomocy bramki Exclusive NOR. W jaki sposób ona działa? No macie tutaj tabelę prawdy dla tej bramki, więc widzicie, że jej wyjścia są w stanie wysokim wtedy, kiedy obydwa impulsy synchronizacji są w stanie niskim lub wysokim, natomiast jeżeli one się różnią, to wyjście jest w stanie niskim. Dlaczego muszę zastosować taką bramkę? Ano chodzi o to, że w momencie, kiedy tworzę długi impuls synchronizacji pionowej, to on by mi kasował wszystkie impulsy synchronizacji poziomej. W efekcie monitor, a konkretnie układy PLL, które się w nim znajdują, miałyby problem, żeby się synchronizować z takim obrazem. A przynajmniej mogłyby mieć taki problem. W momencie, kiedy wykorzystam bramkę XNOR, pojawią mi się dodatkowe impulsy synchronizacji poziomej, także w trakcie trwania impulsu synchronizacji pionowej. Zaraz wam to pokażę na oscyloskopie. No i teraz powstaje tylko problem, w jaki sposób zaimplementować tą bramkę Exclusive NOR. Jak wiecie, jeżeli mam jakąś bramkę, która ma możliwość negacji, to przy jej pomocy mogę stworzyć dowolną funkcję logiczną. W związku z tym ja sobie tutaj tą bramkę Exclusive NOR zrobiłem przy pomocy 4 bramek NOR. Można to zrobić prościej, można to zrobić w sposób jeszcze bardziej skomplikowany, nie ma problemu. Czyli tak jak tutaj widzicie, to jest właśnie ekwiwalent na bramkach NOR, bramki Exclusive NOR. Czyli na wejście podaję impuls synchronizacji poziomej i pionowej, a na wyjściu mam złożony impuls synchronizacji. Wszystko wydaje się być proste, prawda? No to teraz spróbuję to zrobić na płytce stykowej. W tym celu wykorzystam układ 74LS02, który zawiera właśnie 4 bramki NOR. Czyli jak widzicie na tym zdjęciu mój pajączek robi się coraz większy, no ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ teraz mam złożony sygnał synchronizacji w standardzie cyfrowym TTL, natomiast ja potrzebuję to jeszcze połączyć z sygnałem wizyjnym. I najprościej jest to osiągnąć, budując prosty sumator przy pomocy kilku rezystorów, tak jak tutaj widzicie na tym schemacie. Złożony sygnał wizyjny ma taką strukturę, że pomiędzy napięciami 0,3 do 1 V transmitowana jest informacja o luminancji, czyli o intensywności świecenia danego piksela, natomiast poziomy od 0,3 do 0 V to są impulsy synchronizacji pionowej i poziomej. Można to też potraktować w ten sposób, że jeżeli ten poziom 0,3 V potraktujemy jako nasz poziom referencyjny, nową masę, to wtedy napięcia od 0 do 0,7 V to będą napięcia dotyczące intensywności świecenia poszczególnych pikseli, a więc tak jak w standardzie VGA. Natomiast przy napięciach od 0 do -0,3 V będą impulsy synchronizacji, czyli one będą miały potencjał ujemny w stosunku do czerni. Ok, ale nie będziemy się wdawać w tajniki tego sygnału. Ważniejsze jest dla nas to, w jaki sposób go skonstruować. Tak jak widzicie, sprawę rozwiązują 2, a właściwie 3 rezystory. Ten trzeci jest niepotrzebny, ponieważ odpowiedni rezystor będzie na wejściu monitora. I te rezystory musimy tak dobrać, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z synchronizacją, to napięcie na wyjściu będzie wynosiło około 0 V. Wtedy, kiedy impulsy synchronizacji są nieaktywne, napięcie powinno wynosić 0,3 V dla czerni, około 1 V dla bieli. Tutaj monitory oczywiście, tak samo telewizory, mają bardzo dużą tolerancję, więc tylko z grubsza chodzi o zachowanie pewnych proporcji. Jeżeli rozumiecie, jak działają dzielniki rezystancyjne, to w tym momencie dobór tych rezystorów nie będzie dla Was przedstawiał najmniejszego problemu. Ponieważ ja na podorędziu nie miałem innych, w związku z tym wykorzystałem mniej więcej rezystory 180 ohmów jako ten rezystor R19. Rezystor R17 ma również wartość 180 ohmów, natomiast rezystor R18 ma wartość 660 ohmów. To akurat nie do końca spełnia
standard dla tego wejścia Composite, no ale zobaczmy jak to działa. Najpierw ja sobie wszystko sprawdzę na oscyloskopie. No więc zacznijmy od wyjścia tej mojej bramki Exclusive NOR i to, co jest dla nas interesujące, to widzicie, że pojawiają się impulsy synchronizacji poziomej, to jest dosyć oczywiste, ale w momencie, kiedy pojawia się impuls synchronizacji pionowej, zobaczcie, co się dzieje. Na tle tego impulsu, w tym złożonym impulsie synchronizacji, ja ciągle widzę impulsy odpowiadające impulsom synchronizacji poziomej. Tutaj się przy okazji jeszcze pojawiają takie drobne glitche. To jest wada układu, który wykorzystuje bramki Exclusive NOR, ale w większości monitorów tu nie przeszkadza. Gdyby to przeszkadzało, to na wyjściu jeszcze mogę zastosować filtr dolnoprzepustowy złożony z rezystora i kondensatora, ale ponieważ ja robię tylko testy, więc na razie nie będę komplikował tego układu. Także jak widzicie, moim zdaniem ta synchronizacja całkiem dobrze odzwierciedla standard PAL. Teraz podłączyłem sobie sondę oscyloskopową, a konkretnie kanał drugi mojego oscyloskopu pod to moje wyjście złożonego sygnału wizyjnego, czyli na to wyjście drabinki rezystorowej. No i zobaczcie, co się dzieje. Widzę ujemne impulsy synchronizacji, ujemne, jeżeli przyjmę za 0 ten poziom czerni. No i na tym tle widzicie tutaj sobie takie piki. Te piki to nic innego jak informacja o intensywności świecenia poszczególnych pikseli. A więc wszystko jest ok, z jednym małym wyjątkiem. Jak sobie pomierzyłem te sygnały, to widzicie, że te ujemne wartości impulsów synchronizacji wynoszą około 700 z hakiem milivoltów, a powinny wynosić tylko 300 milivoltów. W związku z tym amplituda tego mojego sygnału jest zbyt wysoka. To pewnie w większości monitorów i telewizorów by w niczym nie przeszkadzało, ale nie będę ryzykował, więc ją zmniejszę. Jak to najprościej zrobić? No po prostu zmniejszę wartość tego rezystora ściągającego do masy. No i po tej drobnej poprawce, jak widzicie, te ujemne impulsy synchronizacji mają amplitudę około minus 500 mV, czyli ciągle za wysoką, ale to już mi nie powinno przeszkadzać, natomiast cała amplituda sygnału wynosi 1,4 V, a więc jest generalnie o 0,4 V zbyt wysoka, ale to też w niczym nie powinno przeszkadzać. No więc podłączam sobie to pod wejście Composite. No i jak widzicie, widzę obraz. Tak jak powiedziałem, on jest troszeczkę tutaj poobcinany ze względu na to, że nie dobrałem do końca właśnie tych pozycji front i back porch, ale to mi kompletnie nie przeszkadza. Jeszcze raz wchodzę sobie w menu, żeby sprawdzić, co widzi mój monitor. No jak widzicie, rzeczywiście widzi on obraz w standardzie PAL podany na wejście złożonego sygnału wizyjnego. No więc wszystko jest ok. Skoro generowanie synchronizacji jest takie proste do uzyskania przy pomocy współczesnego mikrokontrolera, to zobaczmy, jak to zrobić przy pomocy prostych układów elektronicznych. Wydaje mi się, że najlepiej będzie zacząć od przejrzenia tego, co mamy do dyspozycji w internecie, czyli właśnie realizacji tego typu układów w innych projektach. W mojej opinii zdecydowanie lepszym pomysłem na budowę układu generowania synchronizacji pionowej i poziomej jest układ, który został zaproponowany przez Bena Itera. Układ, który widzicie tutaj zresztą na ekranie. Jak widzicie, Ben podzielił go na dwa oddzielne fragmenty. Jeden, który generuje synchronizację pionową, a drugi, który generuje synchronizację poziomą. No więc zacznijmy od tego układu generatora synchronizacji poziomej. Jak widzicie, koncepcja jego budowy jest banalnie prosta. Składa się on z 3 4-bitowych liczników, czyli łącznie mamy tutaj 12-bitowy licznik, który liczy impulsy zegarowe, a następnie mamy układ kombinatoryjny, który po prostu wykrywa odpowiednią kombinację stanów wyjściowych tych naszych liczników. Kombinację odpowiadającą poszczególnym elementom impulsu synchronizacji poziomej. No i na końcu mamy zwykły przerzutnik RS, który służy do generowania tego impulsu. Jak widzicie, układ ten jest banalnie prosty, jednakże ma jedną podstawową wadę, a mianowicie wykorzystuje całkiem sporo układów scalonych, dlatego że musimy wykrywać odpowiednią kombinację stanów wyjściowych dla początku i końca impulsu synchronizacji poziomej, która to odpowiednio ustawia lub skasuje ten przerzutnik RS. Co więcej, niemalże identyczny układ musimy zdublować dla generowania impulsu synchronizacji pionowej. To, co widzicie tutaj właśnie na ekranie. Działanie tego układu jest dokładnie takie samo, a więc mamy liczniki zliczające kolejne impulsy, a następnie mamy tą część kombinatoryjną, która służy do rozpoznawania wartości licznika określającego początek i koniec impulsu synchronizacji, a następnie przerzutnik RS, który jest odpowiedzialny za jego generowanie. Proste, banalne, skuteczne, no ale tym moim małym ale jest to, że układ ten wykorzystuje aż 19 układów scalonych. Ale to nie wszystko, dlatego że będziemy potrzebować jeszcze kilku innych sygnałów, które będą sterować układem sekwensera w tej karcie graficznej i między innymi pobieraniem danych z pamięci wideo RAM. Jest jeszcze inna, moim zdaniem bardzo poważna wada tego prezentowanego rozwiązania. Nie żebym krytykował Bena Itera, dlatego że on zaprojektował kartę, która miała realizować konkretne funkcje, doskonale realizuje, więc pod tym względem ten układ jest fantastyczny. Ale ja mam troszeczkę inne cele. Pamiętacie, jak powiedziałem
powiedziałem Wam w pierwszym odcinku, że oczywiście początkowo chciałbym generować złożony sygnał synchronizacji, natomiast w przyszłości chciałbym móc także mieć możliwość wygenerowania sygnału w standardzie VGA. No i tu pojawia się problem, dlatego że czasy trwania impulsów synchronizacji w standardzie VGA są troszeczkę inne, a to powoduje, że musiałbym kompletnie zmienić tą część kombinatoryjną układu, ażeby dostosować ją do nowego standardu. Oczywiście jak ją zmienię, to w tym momencie już nie będę mógł generować sygnału w standardzie PAL, więc będzie coś za coś. No dobrze, tak sobie narzekam, więc ktoś mógł pomyśleć, że tak sobie narzekam dla samego narzekania, ale nie, ja sobie postawię troszeczkę bardziej ambitne cele. A mianowicie spróbuję zbudować ten układ generowania impulsów synchronizacji pionowej i poziomej w sposób maksymalnie uniwersalny, tak żebym mógł go przeprogramować, dostosowując do różnych standardów wyświetlania obrazu, ale z drugiej strony postaram się, żeby wykorzystywał on mniejszą liczbę układów scalonych, a więc technicznie był prostszy. Czy to jest możliwe? Przekonamy się. Zacznijmy od tego, że stosując pewne sztuczki, możemy ten układ znacznie uprościć. Te sztuczki zresztą już zostały pokazane w internecie i ja tylko kilka słów o tym powiem, dlatego że to mi się wydaje bardzo interesujące. Zobaczcie na ten układ, którego schemat tutaj macie na ekranie. Jak widzimy, składa się on z dwóch 8-bitowych liczników, których wyjścia są podłączone bezpośrednio pod wejścia adresowe pamięci. Z kolei te wyjścia danych z pamięci są podłączone do zatrzasku i stamtąd te dane lecą przez rezystory i są z nich generowane sygnały RGB dla monitora. Dodatkowo dane z bitów Q5 oraz Q6 generują nam bezpośrednio impulsy synchronizacji, natomiast bit Q7 zeruje nam liczniki, czyli mówiąc krótko, powoduje, że cały cykl generowania obrazu zaczyna się od nowa. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe podejście, dlatego że zamiast budować skomplikowane układy odpowiadające za generowanie impulsów synchronizacji pionowej i poziomej, możemy te impulsy po prostu zaszyć w pamięci. Oczywiście oprócz zalety, jaką jest znaczne uproszczenie układu, takie rozwiązanie ma także bardzo poważne wady. Pierwsza wada, która może na dzisiaj nie jest wadą, ale wadą zdecydowanie byłaby w latach 80., to jest olbrzymie marnotrawstwo pamięci. Zauważcie, że tutaj z każdego bajta pamięci na przechowywanie danych o obrazie wykorzystujemy tylko 5 bitów, natomiast 3 bity są wykorzystywane na generowanie impulsów synchronizacji pionowej i poziomej oraz dodatkowy bit, który informuje nas o konieczności zerowania liczników, czyli rozpoczęcia procesu tworzenia obrazu od nowa. Czyli prawie połowa użytej pamięci RAM po prostu byłaby marnowana. Myślę, że koszty tego rozwiązania w latach 80. byłyby absolutnie nie do przyjęcia. Nawet na dzisiaj marnowanie prawie połowy pamięci nie jest czymś rzeczywiście, co by nas zadowalało. Układ ma jeszcze nawet poważniejszą wadę. Jakiekolwiek nieprawidłowe zapisy do pamięci RAM spowodują uszkodzenie informacji o położeniu impulsów synchronizacji, a więc mogą spowodować zaburzenia wyświetlania obrazu. W ekstremalnych przypadkach dla starych monitorów CRT mogą nawet spowodować ich uszkodzenie. Dodatkowo reprezentacja pikseli w pamięci obrazu staje się w tym momencie tak pokręcona, że pisanie jakichkolwiek gier naprawdę będzie małym koszmarem. W związku z tym to rozwiązanie oczywiście świetnie się nadaje do wyświetlania statycznych obrazów, dlatego tak jak tutaj widzicie na tym schemacie zastosowano pamięć EEPROM, która po prostu zawiera statyczne informacje o obrazie, natomiast kompletnie nie nadaje się do realizacji jakiejkolwiek formy praktycznej karty graficznej. Teraz pewnie powiecie, no to fajnie, krytykować każdy potrafi, czas pokazać jakieś rozwiązanie, które będzie lepsze. No, spróbujmy takie rozwiązanie zbudować. No jak więc widzicie, taki układ nie będzie może banalnie prosty, dlatego że będzie wymagał co najmniej kilku, a być może kilkunastu układów scalonych. W związku z tym pozwolicie, że zanim przejdę do jego budowy i praktycznej implementacji, wykorzystam możliwości, jakie daje mi XXI wiek, a mianowicie wykorzystam możliwości symulacji zaprojektowanego przeze mnie układu. I tutaj ja będę korzystał z symulatora układów logicznych DITS, który ma kilka, moim zdaniem, bardzo istotnych zalet. Przede wszystkim jest całkowicie darmowy, po drugie jest bardzo wygodny w stosowaniu, można go naprawdę opanować w ciągu zaledwie kilku minut, no i ma naprawdę niesamowite możliwości. A w każdym bądź razie ma możliwości, które w zupełności wystarczą do mojego projektu. Taką jego dodatkową zaletą jest możliwość bardzo fajnej symulacji z przedstawieniem takich pseudo-oscylogramów, co umożliwia analizę danego układu. Także tutaj macie adres do strony internetowej. Jeżeli chcecie się pobawić symulatorem układów logicznych, to naprawdę mogę go polecić. Jeżeli znacie jakieś inne symulatory, które potencjalnie są lepsze, to oczywiście nie zawahajcie się w komentarzach dać namiary. Chętnie też je przetestuję. No więc zacznijmy od założeń. Ten mój układ generatora, tak jak już Wam na samym początku powiedziałem, musi być programowalny ze względu na to, że będzie on musiał być bardzo uniwersalny, dlatego że będę zmieniał położenie, a także czasy trwania poszczególnych impulsów synchronizacji, w zależności od tego, czy będę korzystał z wyjścia Composite, czy też wyjścia VGA. No i oczywiście chciałbym, żeby
żeby on był możliwie jak najprostszy, no co za tym idzie, zawierał możliwie najmniejszą ilość układów scalonych. No ale pewnych rzeczy wydaje mi się, że nie uniknę, a jednym z takich układów, którego obecności z pewnością nie uda mi się wyeliminować, będzie układ licznika. Dlaczego? Ano dlatego, że muszę odliczać na przykład czas, który jest potrzebny do tego, żeby wygenerować odpowiednie położenie impulsu synchronizacji. Następnie będę musiał zliczać przecież impulsy synchronizacji poziomej właśnie po to, żeby wiedzieć, kiedy wygenerować impuls synchronizacji pionowej. A więc kilka liczników z pewnością będzie mi tutaj absolutnie niezbędnie potrzebna. No świetnie, to skoro już wiemy, co robimy, to spróbujmy zacząć od realizacji układu generatora synchronizacji poziomej. Czyli ja zacznę od dodania 8-bitowego licznika, który będzie mi zliczał impulsy zegara tak zwanego pixel clock, czyli on będzie mi wyznaczał te podstawowe timingi związane z generowaniem linii. Wyjście tego licznika połączę sobie z komparatorem, który będzie miał możliwość porównywania dwóch 8-bitowych liczb. Jedna będzie pochodzić właśnie z tego licznika, a druga będzie pochodzić z pamięci, w której będą zapisane pozycje poszczególnych elementów generowanej linii. Ja tutaj w tej symulacji chwilowo zamienię pamięć typu RAM na pamięć typu ROM, a to wynika z pewnego niedomagania programu DIC. Mianowicie nie jestem w stanie edytować komórek pamięci RAM, natomiast jestem w stanie edytować w tym programie, tak jak tutaj widzicie, komórki pamięci ROM. Chwilowo to mi w niczym oczywiście nie będzie przeszkadzać. Ja do tej pamięci ROM sobie tutaj wpiszę jakieś wartości. Te wartości oczywiście będą odzwierciedlać położenie poszczególnych elementów tworzonej poziomej linii obrazu. Te wpisywane wartości na razie tutaj oczywiście nie będą odzwierciedlać jakichkolwiek timingów. Ja je tylko będę tutaj wykorzystywał do testów. Także łączę sobie ten licznik oraz pamięć przy pomocy 8-bitowych magistral z tym moim komparatorem. No i teraz skoro mam pamięć, to muszę podać na wejście adresowe adres komórki, której wartość będę porównywać do bieżącej wartości tego licznika pikseli. W tym celu umieściłem sobie tutaj jeszcze 4-bitowy licznik. On jest na wyrost 4-bitowy, dlatego że po prostu mniejszych liczników nie ma. Te pozostałe bity Q2, Q3 na razie nie będziemy wykorzystywać. Wykorzystamy tylko Q0, Q1, więc łączę to z liniami adresowymi. A więc teraz bieżąca wartość tego licznika będzie wybierać jedną z 4 komórek, z których wartość będzie porównywana z bieżącą wartością tego licznika pikseli. Ponieważ obydwa liczniki są elementami synchronicznymi, więc one dodatkowo jeszcze tutaj mają sygnał zerowania. Ja go muszę podłączyć po to, żeby je prawidłowo zainicjalizować do zewnętrznego sygnału reset, który tutaj sobie szybko dodam. Ten licznik jeszcze ma tutaj dodatkowo pewne wejścia konfiguracyjne, m.in. umożliwiające wybór, czy ma to być licznik zliczający w górę czy w dół, więc ja je na stałe podłączę do odpowiednich wartości logicznych, ponieważ nie będę ich potrzebował. Pod wejście zegarowe licznika podłączam sobie generator zegara. Ta wybrana pamięć ROM ma 16 komórek, w związku z tym ona ma 4 wejścia adresowe, ja tylko wykorzystuję 2, więc na tych pozostałych dwóch też wymuszę określony poziom logiczny. One oczywiście nie mogą być tutaj zawieszone. I to powinno teraz działać w ten sposób, że jeżeli bieżąca wartość z licznika jest równa wartości ze wskazywanej komórki pamięci, to na tym wyjściu komparatora A równa się B powinien się przejściowo pojawić stan wysoki. W związku z tym ja to wyjście sobie podłączę do wejścia licznika, który adresuje pamięć, a więc za każdym razem, kiedy te wartości licznika i wartości komórki pamięci będą równe, nastąpi zliczenie jednego impulsu przez ten mój licznik. On w tym momencie zwiększy swoją zawartość i zaadresuje mi kolejną komórkę pamięci, w której znajduje się położenie czasowe kolejnego jakiegoś elementu charakterystycznego poziomej linii obrazu. No to teraz pozostaje mi tylko jeszcze wygenerować właściwy impuls synchronizacji poziomej, no i ewentualnie inne sygnały sterujące, informujące mnie, na którym elemencie kreślonej linii aktualnie się znajduje. I teraz zauważcie, że wartość tych linii adresowych A0, A1 nie tylko adresuje mi pamięć, ale także informuje mnie, który element linii jest aktualnie kreślony. Czyli jeżeli ja sobie teraz pod te linie adresowe A0, A1 podłączę demultiplexer, to na kolejnych wyjściach tego demultiplexera pojawi się sygnał informujący mnie, czy jestem w trakcie tego okresu związanego z generowaniem impulsu synchronizacji poziomej, backport, aktywnego okresu kreślenia linii, czy też na przykład frontport. Czyli dokładnie uzyskuję te sygnały, które będę potrzebował. Żeby się przekonać, czy to wszystko poprawnie działa, ja sobie tutaj pododawałem punkty testowe, których stan będę obserwował w takim symulowanym oscyloskopie, który zaraz Wam pokażę w tym programie DIC. I tutaj przy okazji chciałbym Wam pokazać moim zdaniem jedną z najmocniejszych stron programu DIC, a mianowicie możliwość symulacji układu. Jak widzicie, odpalam sobie symulator, on tak trochę przypomina symulator oparty na sądach logicznych, no i te wszystkie punkty testowe, które sobie umieściłem w tym moim schemacie, widzę teraz w symulatorze. No i nie tylko je widzę, ale mogę także tam, gdzie to są wejścia, zmieniać ich stan. No i tak widzicie, jednym z takich wejść jest wejście reset. Ja sobie tutaj ustawiłem, że ono powinno być wyjściowe
przejściowo aktywne, czyli w stanie niskim. No więc zmieniam ten stan niski na wysoki, co spowoduje odblokowanie liczników i ich normalną pracę, a więc zliczanie m.in. tego sygnału zegarowego, którego przebieg widzicie tutaj na górze. Następnie klikam sobie na tą strzałkę, co powoduje wygenerowanie kolejnych cykli zegara, czyli ten mój układ powinien ożyć i tak sobie okres zegara po okresie zegara prześledzę jego działanie. No i teraz zobaczmy, co się dzieje. Na samym dole widzimy sobie zawartość tej mojej pamięci ROM, a konkretnie aktualnie wskazywanej przez licznik komórki pamięci ROM. No i jak pamiętacie, ta pierwsza komórka miała wartość 0,5. No więc ją widzimy. Natomiast powyżej, tam gdzie widzicie H-piksel, mamy kolejne wartości licznika. No i widzimy, że ten licznik w miarę jak tam generuje kolejne cykle zegara, zlicza je i w efekcie jego wartość się zwiększa, a więc wynosi ona 0, 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz w momencie, kiedy wartość licznika wynosi 5, mój komparator pokazuje, że na jednym i na drugim wejściu ma tą samą wartość, a więc stan wyjścia A równa się B na chwilę staje się stanem wysokim. No i to oczywiście powoduje wygenerowanie impulsu zliczanego przez ten licznik, który generuje adres dla pamięci ROM. No i widzimy, że jego wartość się zmieniła, dlatego że teraz mamy wskazywaną zawartość kolejnej komórki pamięci ROM i tym razem ta wartość komórki pamięci ROM wynosi 7, a więc generuje kolejne dwa cykle. Teraz mój licznik ma wartość 7, a więc znowu mi się wygenerował ten impuls H-sync, który jest zliczany przez licznik, więc przechodzę do kolejnej komórki. Tym razem jej zawartość wynosi 9, a więc wszystko wydaje się, że działa tak jak należy. Tak przy okazji widzicie, że pod te wyjścia adresowe A0, A1 mam podłączony demultiplexer, no i rzeczywiście widzimy, że na początku aktywacji ulega ta linia AH1, potem linia AH2, AH3, AH4 i tak dalej. Więc generalnie mogę tą informację wykorzystać do nie tylko generowania impulsu synchronizacji poziomej, ale także innych markerów czasowych związanych z tworzeniem linii obrazu. A więc ta moja koncepcja działa poprawnie. No to teraz spróbujmy ją lekko zmodyfikować. A dlaczego ją w ogóle musimy zmodyfikować? Ano dlatego, że jak się dokładnie przyjrzymy temu układowi, to zauważymy drobny problem. Mianowicie ten licznik zlicza kolejne impulsy, czyli te wartości rosną od 0 do wartości 255 najprawdopodobniej. Natomiast po porównaniu z czwartą komórką pamięci ROM, generalnie powinniśmy zakończyć tworzenie linii i powtórzyć cały ten cykl od nowa. A więc po porównaniu z zawartością czwartej komórki pamięci ROM powinniśmy wygenerować sygnał umożliwiający skasowanie licznika, co spowoduje, że zacznie on liczyć od nowa, tworząc kolejną linię obrazu. W przeciwnym wypadku dzieje się to, co tutaj widzicie, więc generuje kolejne impulsy, ale wartość licznika przekracza największą wartość znajdującą się we wskazywanej komórce pamięci ROM. W związku z tym już żaden sygnał porównania nie będzie generowany do momentu, aż licznik się po prostu przekręci i sam zacznie liczyć od zera. No taka sytuacja nie jest specjalnie dobra, w związku z tym musimy zmodyfikować nasz układ. A ta modyfikacja, tak jak tutaj widzicie, będzie bardzo prosta. Z tego licznika generującego adresy dla pamięci ROM wykorzystuje tylko bity 0 i 1, czyli on liczy taką sekwencję 0, 1, 2, 3. Następnie oczywiście się przekręca na 4, a więc ustawia się ten bit Q2, ale bity Q0, Q1 mają wartość 0. W związku z tym znowu zaczynam zliczać te komórki począwszy od adresu 0. Natomiast fakt, że w międzyczasie ustawia mi się ten bit Q3, mogę wykorzystać do wyzerowania licznika, który liczy kolejne piksele w linii. W nim mamy wejście CL, które jest odpowiedzialne za zerowanie tego licznika. Problem polega na tym, że stan aktywny tego wyjścia jest niski, w związku z tym tą jedynkę logiczną, która pojawia mi się na Q2, muszę zanegować. W tym celu muszę zastosować inwerter, to jest akurat sprawa prosta, ale ponieważ na to wejście CL już podałem sygnał reset i chciałbym go zachować, w związku z tym muszę dokonać iloczynu logicznego tego wyjścia Q2, które resetuje licznik z jednocześnie sygnałem reset, a więc potrzebuję bramkę AND, tak jak tutaj widzicie na tym rysunku. Ja sobie tutaj jeszcze dodałem sondę po to, żeby móc później obserwować na symulacji stan tego wygenerowanego sygnału. No i teraz przechodzimy do okna symulatora. No i tak jak poprzednio deaktywuję sygnał reset, no i przechodzę kolejne cykle CLK, żeby zobaczyć, co się stanie. No tak jak poprzednio oczywiście mamy tu wygenerowany czasami sygnał compare, który powoduje zliczanie tych kolejnych impulsów compare przez licznik, a więc adresację kolejnych komórek pamięci ROM. Tutaj wszystko jest ok. To, co będzie ciekawe, to czy jak dojdziemy do tej czwartej komórki i znowu wystąpi tutaj to pozytywne porównanie, czy nam się licznik ładnie zresetuje. No więc prześledźmy sobie tą sytuację. No i zobaczcie, rzeczywiście ten sygnał H-reset staje się przejściowo aktywny, to powoduje skasowanie tego licznika, no i on zaczyna liczyć nam od zera, więc cały cykl się powtarza. I w ten sposób uzyskaliśmy perfekcyjną kontrolę nad timingami związanymi z generowaniem poziomej linii obrazu. Co więcej, implementacja elektroniczna tego układu generatora synchronizacji poziomej nie wymaga zbyt dużej liczby układów scalonych. Potrzebujemy 2
liczniki, a właściwie półtorej licznika, dlatego że ten jeden licznik 8-bitowy to jest jeden układ scalony, natomiast ten licznik 4-bitowy to jest tylko połowa układu scalonego, ponieważ on występuje w obudowach, gdzie są dwa tego typu liczniki. Potrzebujemy jeden komparator 8-bitowy, to jest powiedzmy potencjalnie trzeci układ scalony. Potrzebujemy dwa układy pamięciowe, dwa dlatego, że tu mam jedną pamięć ROM, ale ona będzie docelowo zamieniona na pamięcią RAM. No i potrzebujemy oczywiście demultiplexer oraz jedną bramkę AND i jeden inwerter. A więc widzimy, że ten układ naprawdę jest bardzo prosty, znacznie prostszy niż te wcześniej pokazywane przeze mnie układy, na przykład Bena i Tera. No to teraz możemy do tego jeszcze dodać generację synchronizacji pionowej. No i najprościej byłoby skopiować po prostu układ, który w tej chwili stworzyliśmy, prawda? Ponieważ generowanie impulsów synchronizacji pionowej zasadniczo niczym nie różni się od generowania impulsów synchronizacji poziomej. Oczywiście różni się to tylko czasami, ale niczym więcej. No ale to by było pójście na pewną łatwiznę, w dodatku niepotrzebna komplikacja układu, dlatego że być może możemy to zrobić znacznie a właściwie identyczny, to znaczy, że pewne bloki funkcjonalne nam się tutaj powtórzą. Między innymi powtórzy nam się konieczność użycia pamięci. Ja tu akurat użyłem pamięć ROM, natomiast oczywiście w rzeczywistym układzie to będą kostki pamięci RAM, a ja akurat mam kostki organizacji 16 komórek razy 4 bity. W związku z tym one mają większą pojemność niż potrzebuję i mogą przechowywać dane nie tylko o położeniu poszczególnych składowych tworzących linię obrazu, ale także o położeniu poszczególnych elementów związanych z synchronizacją pionową, więc tą pamięć mogę ponownie użyć. Podobnie mogę ponownie użyć komparatora 8-bitowego, ponieważ on będzie robił dokładnie to samo. Natomiast oczywiście te pozostałe układy scalone, w tym w szczególności ten 8-bitowy licznik oraz 4-bitowy licznik adresujący komórki pamięci ROM, muszę dodać jako osobne scalaki. Ale to umożliwi mi poczynienie pewnych oszczędności. Tylko teraz powstaje pytanie, w jaki sposób możemy ponownie użyć tych samych układów scalonych. Rozwiązanie tego jest dosyć proste. Będę oczywiście potrzebował drugi 8-bitowy licznik, który będzie zliczał mi linię w celu wygenerowania odpowiednich impulsów synchronizacji pionowej. No i teraz, skoro mam dwa liczniki i chcę je podłączyć pod te wejścia B0, B7 komparatora, to muszę wykombinować jakiś sprytny sposób, jak to zrobić, dlatego że jak wiecie, wyjść układów scalonych, takich zwykłych wyjść, nie można ze sobą łączyć. W związku z tym muszę tu wprowadzić dodatkowy element, a mianowicie, tak jak widzicie, dwa bufory trójstanowe. Te bufory trójstanowe umożliwiają mi aktywację albo jednego, albo drugiego licznika, tak, że jednocześnie obydwa nigdy nie będą podłączone do tej mojej utworzonej magistrali. Muszę wobec tego tylko zapewnić, aby nigdy nie doszło do jednoczesnej aktywacji tych dwóch buforów trójstanowych. To akurat jest bardzo proste do zrobienia. Czy jak widzicie, liczniki sobie podłączyłem do wspólnej magistrali i pod te wejścia B0, B7 komparatora, to teraz jeszcze tylko na te wejścia A0, A7 muszę podać odpowiednią wartość do porównania. I tutaj mamy mały kolejny kłopocik do rozwiązania, dlatego że na te wejścia A0, A7 muszę podać wartości z pamięci, które określają mi położenie poszczególnych elementów impulsu synchronizacji pionowej lub poziomej. No i teraz jak to zrobić? Ta moja pamięć ma 16 komórek pamięci, w związku z tym bez problemu zawrę w niej informacje o 4 elementach związanych z kreśleniem linii i 4 elementach związanych z generowaniem synchronizacji pionowej, bo do tego będę potrzebował tylko 8 komórek. Muszę teraz tylko te komórki w jakiś sprytny sposób zaadresować. Do tej pory w tym celu wykorzystywałem 4-bitowy licznik i tak się dobrze składa, dlatego że układy scalone zawierające 4-bitowe liczniki bardzo często zawierają dwa 4-bitowe liczniki, a więc mogę sobie stworzyć niezależny licznik, który zlicza mi poszczególne elementy związane z tworzeniem linii oraz drugi licznik, który zlicza mi położenie poszczególnych elementów związanych z tworzeniem synchronizacji pionowej. No więc teraz mam znowu analogiczną sytuację, jak miałem przed chwilą. Mam wyjścia dwóch liczników, które muszę połączyć razem i podać je na wejścia adresowe pamięci, ale nie mogę tego zrobić bezpośrednio. W związku z tym znowu muszę użyć jakiejś sztuczki. Mógłbym w tym celu użyć buforów trójstanowych, nie ma problemu, ale o wiele częściej i z pewnych powodów, ja to będę w tej chwili preferować, użyję układu multiplexera. Jak wiecie, multiplexer cyfrowy to jest taki układ, który umożliwia wybór jednego z wejść i podanie jego stanu na wyjście multiplexera. A więc jak widzicie, teraz przy pomocy odpowiedniego sygnału mogę wybierać jeden z dwóch liczników, licznika związanego z tworzeniem synchronizacji poziomu
poziomej lub pionowej, a dodatkowo mogę sobie przy pomocy multiplexera wybierać jeden z dwóch liczników, który liczy mi aktualną pozycję tworzenia tych impulsów, czyli wybiera odpowiednie komórki adresowe do porównania przez ten komparator 8-bitowy. No i tym sygnałem, tak jak tutaj widzicie, jest sygnał, który powstaje poprzez odpowiednie podzielenie pixel clock oraz negacja tego sygnału. Ja sobie ten sygnał tutaj na schemacie nazwałem CLK-DIV2 i on powstaje poprzez podzielenie pixel clock z użyciem odpowiedniej konfiguracji przerzutnika typu D. Na wyjściu Q przerzutnika D mam sygnał zegarowy o częstotliwości dwukrotnie mniejszej, natomiast na wyjściu Q' mam negację tego sygnału. No i teraz jak to sobie podam na te bramki trójstanowe, to dzięki temu będę miał gwarancję, że zawsze jest odpalony albo ten licznik odpowiadający za synchronizację pionową, albo poziomą i analogicznie te same sygnały sterują przełączaniem multiplexera, co powoduje wybór odpowiedniego układu zliczającego impulsy. Ponieważ przełączanie tych wyjść trójstanowych może też powodować jakieś tam glicze na wyjściu mojego komparatora 8-bitowego, w związku z tym jeszcze zbudowałem sobie tutaj taki mały układ, który zapobiega przedostawaniu się tych gliczy do układu licznika. Tutaj przy pomocy bramek AND wybieram sobie odpowiednią fazę zegara, tak ażeby w odpowiednim momencie zatrzaskiwać wyjście tego mojego komparatora właśnie w tym przerzutniku. To też powoduje, że na odpowiednie wejścia tych liczników, tutaj 74LS393, bo takie wykorzystam w finalnym układzie, przedostają się impulsy taktujące tylko powiązane z odpowiednią fazą tego zegara CLK-DIV2, a więc impulsy, które są związane albo z tworzeniem synchronizacji poziomej, albo synchronizacji pionowej. No to skoro mamy koncepcję układu gotową, to sprawdźmy, czy ona ma szansę zadziałać. W tym celu odpalam sobie, tak jak poprzednio, symulator. No i pierwsze, co oczywiście muszę zrobić, to zdeaktywować sygnał reset, następnie sobie robię kilka kroków symulacji, no i zobaczmy, czy te sygnały, które widzimy, odpowiadają temu, czego byśmy się spodziewali. To na początek kilka słów o tym, co tutaj widzimy. Zwróćcie uwagę na sygnał, o którym już wcześniej Wam mówiłem, który nazywa się CLK-DIV2. Powstaje on w wyniku podzielenia częstotliwości głównego zegara taktującego przez 8. Dlaczego akurat tak, to Wam powiem pewnie w kolejnych odcinkach. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to to, co tutaj widzicie, czyli przez 4 takty tego głównego zegara ten sygnał CLK-DIV2 ma wartość 1, a przez kolejne 4 takty ma wartość 0. On jest tutaj dla nas kluczowy, dlatego że wybiera on licznik linii lub też licznik pikseli i dodatkowo stan tego sygnału steruje nam wejściami multiplexera, który przełącza linie adresowe sterujące pamięcią, w której przechowywane są pozycje poszczególnych elementów związanych z tworzonymi impulsami synchronizacji. A więc kiedy jego wartość wynosi 1, aktywowane jest wyjście licznika linii, natomiast kiedy wartość tego sygnału wynosi 0, aktywowane jest wyjście licznika pikseli odpowiadającego za generowanie impulsu synchronizacji poziomej. No i wydaje się, że rzeczywiście to działa poprawnie. Jak sobie spojrzycie na ten sygnał o nazwie memval, który reprezentuje wartość znajdującą się aktualnie na wyjściach pamięci, to zauważycie, że tam mamy na przemian wartości wynoszące 3 bądź 4. Ta wartość obserwowana na wyjściu pamięci zależna jest od stanu sygnału CLK-DIV2. Jeżeli wartość tego sygnału jest niska, to w tym momencie pamięć wyrzuca nam kolejne pozycje związane z tworzoną linią, natomiast jeżeli stan tego sygnału CLK-DIV2 jest wysoki, to na wyjściu pamięci są wartości związane z tworzonym impulsem synchronizacji pionowej. Ja tutaj wcześniej na tych pierwszych pozycjach pisałem właśnie wartości 3 i 4 odpowiednio dla tworzonego impulsu synchronizacji pionowej i poziomej. Z kolei na samym dole ten sygnał o nazwie HV Pixel Count reprezentuje nam wartość licznika pikseli lub wartość licznika linii. Stąd tutaj też będziemy obserwować naprzemienne wartości wynikające z bieżących wartości jednego lub drugiego licznika. No i ponieważ mój licznik pikseli zlicza kolejne piksele, a konkretnie zlicza co 8 takt zegara taktującego ten licznik, wobec tego pojawiają się tutaj kolejne wartości 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Natomiast licznik linii na razie jeszcze nic nie zliczył, ponieważ nie skończyliśmy tworzenia jeszcze żadnej linii, a więc nie nastąpiło wygenerowanie impulsu synchronizacji poziomej. W związku z tym jego wartość na razie wynosi ciągle 0. No i teraz ta wartość licznika pikseli jest porównywana z odpowiednią wartością znajdującą się w komórce pamięci, czyli w tym wypadku tą wartością 4. No i zobaczmy, co się dzieje, jeżeli to porównanie wypada pozytywnie. No jak widzicie, w takiej sytuacji na tym wyjściu above naszego komparatora cyfrowego przez dłuższy czas utrzymuje się stan wysoki, który sygnalizuje tą sytuację. Ten stan wysoki następnie jest zatrzaskiwany przez zatrzask na narastającym zboczu tego sygnału H-clock. No i to powoduje, że licznik zlicza taki impuls, no i w efekcie adres przeskakuje na kolejną komórkę pamięci. I tutaj dokładnie widzimy, na wyjściu pamięci mieliśmy wartość 0,4, a teraz po zliczeniu tego impulsu od razu pojawiła się kolejna wartość, jaką mieliśmy wpisaną w pamięci, czyli wartość 0,8. No i teraz jak sobie tą symulację puścimy
przechodzimy dalej, to kiedy licznik osiągnie wartość 0,8, znowu nastąpi ten sam efekt, przeskoczenie na kolejną komórkę, tym razem będziemy tutaj obserwować wartość 0,12 i tak dalej, aż licznik będzie wskazywał na czwartą komórkę pamięci, a więc będzie miał wartość 3. No i w momencie, kiedy osiągniemy tą ostatnią pozycję związaną z tworzeniem linii i licznik pikseli osiągnie wartość, która jest wpisana na tą pozycję, czyli w tym przypadku akurat 16, no to oczywiście następuje zliczenie kolejnego impulsu. To powoduje, że te dwa najmniej znaczące bity licznika znowu mają wartość 0,0, więc wskazują na pierwszą komórkę pamięci, a więc jak widzimy tutaj pojawia się nam ta wartość 0,4, no i cały cykl zaczyna się od nowa. Przy okazji tutaj na wyjściu tego demultiplexera zaangażowanego w tworzenie poziomej linii obrazu widzimy po kolei aktywację wyjść sygnalizujących nam, na którym etapie tworzenia linii właśnie jesteśmy. Czyli tak jak tutaj widzimy, najpierw obserwujemy aktywację tego sygnału H-Sync, który odpowiada oczywiście czasowi impulsu synchronizacji poziomej. Potem mamy aktywację sygnału AH1, który nam wskazuje na to, że jesteśmy w trakcie tworzenia backport. Następnie dochodzi do aktywacji sygnału Display Enable, który informuje nas o tym, że jesteśmy w trakcie aktywnego czasu tworzenia linii, czyli mówiąc krótko, w tym czasie możemy zasadniczo wyświetlać piksele. No i na sam koniec mamy aktywację sygnału AH3, który odpowiada czasowi trwania impulsu frontport. No więc w ten sposób mamy wygenerowaną całą linię, później oczywiście ten cykl się powtarza co linię. No to teraz możemy się skupić na synchronizacji pionowej. Ten wygenerowany impuls H-Sync jest dodatkowo podawany na wejście licznika linii, to co tutaj widzicie, i powoduje, że zlicza on taki impuls, w związku z tym jego stan zmienia się na o 1 większy. No i oczywiście stan tego licznika jest porównywany z bieżącą wartością komórki pamięci, informującą nas, przy której linii następuje zmiana stanu tego elementu związanego z tworzeniem synchronizacji pionowej, czyli analogicznie jak to miało miejsce w przypadku synchronizacji poziomej. No i widzicie tutaj na tym wykresie, że H-Sync powoduje inkrementację tego licznika linii, on zmienia wartość 0 na 1, ponieważ ta wartość 1 jeszcze nie odpowiada wartości, która znajduje się w pierwszej komórce pamięci, w związku z tym na razie się nic nie dzieje, do momentu, kiedy nie dojdziemy do właściwej linii. Tutaj pierwsza linia, przy której powinno się coś zmienić, to linia trzecia, no a więc dojdźmy sobie w tej symulacji do sytuacji, w której ten licznik będzie miał wartość 3. No i zobaczcie, co się dzieje przy zakończeniu kreślenia trzeciej linii obrazu. W tym momencie oczywiście mamy najpierw aktywację tego sygnału above, to co tutaj widzimy, informującego nas o kolejnym pozytywnym porównaniu dla tworzonej linii, co powoduje zapoczątkowanie tworzenia nowej linii. Generuje to impuls H-Sync, który zwiększa nam zawartość licznika. No i teraz widzicie, że ten licznik linii wskazuje na wartość 3, która z kolei odpowiada wartości linii, którą zapisaliśmy w pierwszej komórce pamięci. W związku z tym znowu zaraz mamy aktywację tego sygnału above, ale tym razem dla synchronizacji pionowej. No i jak widzimy, to następnie jest transmitowane i widzimy tutaj aktywację sygnału MEMCK-V, który inkrementuje licznik, który wskazuje na kolejną pozycję w tej tabeli zawierającej pozycje charakterystyczne dla synchronizacji pionowej. No i rzeczywiście widzimy, że wartość tej wskazywanej komórki pamięci się zmieniła, bo tym razem ona będzie wynosić 5, czyli znowu taka sytuacja zajdzie dla piątej tworzonej linii obrazu. A więc wydaje się, że wszystko jest absolutnie poprawnie. Mało tego, widzimy, że zmienia nam się stan tych sygnałów AV1, AV2, AV3, które z kolei informują nas, tak samo jak to było w tych poprzednich sygnałach z tego wcześniejszego multiplexera, o tym, w jakiej fazie tworzenia obrazu jesteśmy. Także ja sobie tutaj ponownie przeskalowałem ten wykres, dlatego że teraz mówimy o synchronizacji pionowej, która odpowiada dziesiątkom linii synchronizacji poziomej. No i widzimy, że rzeczywiście na początku mamy aktywację tego sygnału V-Sync, którą tutaj widzimy. Kolejno następuje aktywacja sygnału AV1, który informuje nas o tym, że jesteśmy w tej fazie tworzenia backport. Następnie AV2, który informuje nas o tym, że jesteśmy w fazie tworzenia aktywnych linii obrazu, czyli tych linii obrazu, które są wyświetlane na monitorze. No i na końcu mamy aktywację tego sygnału AV3, który informuje nas o tym, że jesteśmy w tej fazie backport. Czyli analizując sobie tutaj te przebiegi w tym naszym analizatorze logicznym, wychodzi, że wszystko działa super poprawnie i ten układ po prostu działa. No i słuchajcie, to właściwie tyle. Udało nam się zaprojektować i przesymulować układ generatora impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. Na razie on działa oczywiście tylko czysto teoretycznie, ale ponieważ ten odcinek zrobił tak się dłuższy niż planowałem, w związku z tym proponuję, żebyśmy na tym etapie na razie zakończyli. Przemyślcie sobie ten układ, może macie jakieś pomysły, jak to usprawnić, zrealizować lepiej. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie i co warto by ewentualnie jeszcze tutaj było pozmieniać. Ja w międzyczasie spróbuję przemyśleć budowę elektroniczną tego układu i w kolejnym odcinku zajmiemy się jego implementacją, ewentualnie
ewentualnie wprowadzaniem zmian, które zaproponujecie. Także cieszę się, że to wysłuchaliście. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.